Nadzieja to nie jest strategia, którą powinniśmy mieć. To nie jest kwestia, czy coś nam wybuchnie, tylko kiedy nam wybuchnie. Co to znaczy? Zastanów się. Tę sytuację musisz jak najszybciej wyprostować. Mamy nadzieję, że się sprawy ułożą, mamy nadzieję, że jakoś to będzie. No nie jesteśmy jasnowicami, więc jeżeli macie wy nadzieję, że ktoś za was zrobi, no to jest bez sensu. To jest dobry punkt wejściowy, ale co potem zrobić z tym? To jedź. Cześć, witajcie w Nerd Management, z tej strony Paweł Rekowski i Krzysztof Rakowski. Witajcie w nowym 2024 roku, to jest pierwszy odcinek w nowym roku, więc cały rok przed nami. Mamy na pewno wszyscy dużo postanowień noworocznych, o których też kiedyś nagrywaliśmy odcinek, że one nie działają, więc mamy nadzieję, że podchodzicie do tego z głową i z planem. I o tej właśnie nadziei, że mamy często nadzieję, że coś będzie dobrze, albo że ktoś się poprawi, zwłaszcza w kontekście tego, nowy rok, nowa ja, no to dzisiaj sobie trochę pogadamy, zwłaszcza, że Krzysiek przez te święta chyba wyczytałeś coś mądrego z tego, co mówiłeś. Opowiadaj, jak to jest z tą nadzieją? Tak, lubię sobie wypisywać takie ciekawe tematy, czy ciekawe cytaty z różnych rzeczy, które czytam. I ostatnio trafiłem na taki cytat, który jest zresztą często wykorzystywany, czy to w polityce, czy w IT, czy w innych kontekstach. Ja akurat trafiłem na ten cytat w podręczniku dla Site Reliability Engineers w Google, który mówi "Hope is not a strategy", czyli nadzieja to nie jest strategia, którą powinniśmy mieć. To mnie zainspirowało do tego właśnie, żeby o tym porozmawiać, że czasami kierujemy się nadzieją. Mamy nadzieję, że się sprawy ułożą, mamy nadzieję, że jakoś to będzie. Takie typowe spojrzenie. No a przeważnie jakoś to nie będzie, czyli nie możemy przyjąć strategii jakoś to będzie, tylko musimy zabrać się za zdefiniowanie jakiejś strategii. I to jest w wielu przypadkach ma to zastosowanie. Tutaj chociażby w tym podręczniku, w którym czytałem, to miało zastosowanie do tego, że nie należy mieć nadziei, że systemy będą działać, tylko należy podejmować konkretne kroki do tego, żeby je monitorować, żeby je testować pod kątem możliwych katastrof i możliwych problemów, które się wydarzą i żeby mieć jakieś strategie radzenia sobie z problemami. To też ma miejsce w zarządzaniu ludźmi. Czyli nie możemy mieć nadziei, że jeżeli komuś słabo idzie, jeżeli ktoś się nie wywiązuje ze swoich obowiązków, jeżeli ktoś nie spełnia oczekiwań, to mamy nadzieję, że się poprawi, bo zobaczy, że mu słabo idzie, albo jakaś presja kolegów nastąpi. Tutaj nadzieja też nie jest dobrą strategią. Masz, Paweł, jeszcze jakieś przykłady? Gdzie nadzieję żywimy, że będzie lepiej? Ja myślę, że to jest we wszystkich aspektach, tak jak właśnie bardzo mądrze powiedziałeś, że idąc od aplikacji, bo to nie jest kwestia, czy coś nam wybuchnie, tylko kiedy nam wybuchnie. Tak samo przy ludziach to nie jest kwestia, czy będą mieli gorszy okres, czy gdzieś nie będą dowozić, przyjdzie tak, tylko pytanie, kiedy to będzie i jak długo i czy to wyciągną się z tego, czy wy będziecie w stanie ich utrzymać. I to tak samo ma się w kontekście waszego rozwoju. Jeżeli wy macie nadzieję na awans, macie nadzieję na podwyżkę, no to jest też nadzieja matką głupich, tak jak można powiedzieć. Jak to się mówi dalej, że każda matka kocha swoje dzieci i na nadzieję umiera ostatnia. To tak nie działa po prostu. Musicie się wziąć do roboty, musicie mieć plan, musicie mieć konkretne ustalenia, musicie się zaangażować, tak jak na przykład teraz zaczynamy ostatni okres finansowy, ostatni kwartał finansowy, ponieważ działając w e-commerce mamy budżety przesunięte, zaczynamy planować te budżety. No i teraz jeżeli wy chcecie coś zrobić albo chcielibyście mieć w swoich firmach, w swoich projektach jakieś nowe rzeczy, nowe oprogramowanie, nowy sprzęt, może jakieś licencje na AI, ChatGPT, cokolwiek, no to wy musicie się zaangażować. To nie jest tak, że będziecie mieli nadzieję, że ktoś o was pomyśli i zrobi tak, żeby dostaniecie to, co byście chcieli. No bo też nikt z nas, menadżerów liniowych, dyrektorów czy kogokolwiek, nie jesteśmy jasnowicami, więc jeżeli macie wy nadzieję, że coś
ktoś za was zrobi, no to jest bez sensu. Trzeba uderzyć z tematem, trzeba iść, porozmawiać, czy to w kontekście licencji, konferencji, sprzętów, budżetów, planowania, awansu, podwyżki, ludzi, zarządzania. I tak możemy mnożyć, więc zdecydowanie się zgadzam, że tutaj podejście takie z nadzieją, że to się wszystko ułoży, nie. Prawo przyciągania, w twardym biznesie nie działa. Nadzieja jest dobrym punktem wyjściowym. Mam na coś nadzieję. Chciałabym, żeby coś się wydarzyło. To jest dobry punkt wyjściowy, ale co potem zrobić z tym? No musimy sobie zastanowić się, jakie są nasze oczekiwania konkretnie związane z tą nadzieją. Mam nadzieję, że moja kariera będzie się lepiej rozwijać w tym roku. Co to znaczy? Zastanów się. Czy to znaczy, że będziesz zarabiać konkretną kwotę? Czy to znaczy, że będziesz mieć konkretne stanowisko? Czy to znaczy, że będziesz pracować w innej firmie? A jeżeli tak, to jakiej? Sformułuj sobie, co to znaczy. Będę mieć nadzieję, że ten pracownik, na którego wszyscy narzekają, będzie lepiej pracował. Co to znaczy, że będzie lepiej pracował? Czy to znaczy, że nie będzie się spóźniał? Czy to znaczy, że będzie więcej dowoził? Czy to znaczy, że będzie mniej fuck-upów w kodzie, który wypuszcza na produkcję? Zdefiniuj to. O co chodzi? Co to ma znaczyć? Mam nadzieję, że moja firma będzie lepiej działać, będzie więcej zarabiać w tym roku. Co to znaczy więcej? Jakie kwoty? I to jest pierwsza rzecz, czyli klasyczne zdefiniowanie sobie celu, do którego dążymy. No potem trzeba zakomunikować tym osobom, których ta nadzieja dotyczy, jeżeli to jest ktoś inny niż my, jakie są nasze oczekiwania. Zauważyłem, że często rozbija się realizacja pewnych celów, pewnych zadań, bo nie komunikujemy naszych oczekiwań. I na przykład nie mówimy naszemu zespołowi, słuchajcie, oczekiwania wobec nas są takie a takie, będziecie oceniani w taki a inny sposób. Albo nasz szef zupełnie nie wie, że mamy aspiracje na to, żeby awansować w jakimś kierunku, czy żeby zmienić naszą karierę może w trochę innym kierunku. To wszystko musimy komunikować tym osobom, które będą pracowały w kierunku tego celu. Teraz, kiedy jesteśmy przy tej komunikacji, to musisz się zastanowić nad jedną bardzo ważną rzeczą, ponieważ często zdarzają się sytuacje, że ktoś się po prostu boi. Jeżeli ty się zaczynasz bać, komunikować czy to w dół, czy to w górę, czy do zespołu, czy do swojego szefa i gdzieś na tej linii komunikacyjnej są jakieś zgrzyty, to jest pierwsza rzecz, za którą powinien się wziąć. To już powinna się zapalić czerwona lampka, że nie, tutaj jest jakaś sytuacja, która jest krzywa, nie wiem, boję się iść do szefa, wstydzę się iść do szefa, albo boję się rozmawiać z zespołem, boję się im przekazywać może jakieś wieści, które niekoniecznie będą dla nich fajne. Te sytuacje musisz jak najszybciej wyprostować, ponieważ jako menadżer, kiedy masz nadzieję, że takie rzeczy się same ułożą, ale tam pojawia się jakiś kwas, pojawiają się jakieś zgrzyty, pojawiają się jakieś konflikty, czy sytuacje, że nie czujesz się pewnie w swojej roli w danej sytuacji, no to może być twój gwóźdź do trumny, więc to są w pierwszej kolejności musisz o to zadbać, żeby móc się swobodnie komunikować i w górę, i w dół, żeby to wszystko było jasne, żebyście byli na tej samej stronie, żeby cały ten wasz pion, czyli od waszych ludzi przez waszego szefa i w górę, wiedzieli, co się dzieje, czy mogą na was polegać, czy wszystko jest ok, czy to wszystko działa, czego mogą oczekiwać i w jedną, i w drugą stronę. To jest bardzo ważne, żeby ta komunikacja była jakby jasna, klarowna i czysta w obie strony i tym musisz się skupić w pierwszej kolejności, jeżeli czujesz, że pójście do szefa, czy pójście z jakimś tematem do zespołu wywołuje ciebie, nie wiem, strach, paraliż, czy jakiekolwiek negatywne emocje. Od tego zacznij. Właśnie, przede wszystkim co zrobić, żeby ta nadzieja, którą już sobie sprecyzujemy i skomunikujemy, żeby się wydarzyła, no musimy zaplanować po prostu. Musimy zaplanować, co będziemy robić, jakie będą następne kroki, w jaki sposób dojdziemy do tego punktu. O wyznaczaniu celów i o tym, w jaki sposób do nich dążyć, rozmawialiśmy już setki razy. Odeślemy was chociażby do odcinka sprzed 2 lat na temat tego, czy postanowienia noworoczne działają. Bo to jest pierwszy odcinek w nowym roku, więc niektórzy z was mogą myśleć nad postanowieniami noworocznymi, więc odcinek 37. Zobaczcie, czy one działają, czy nie, jak sobie z tym radzić. Muszą być konkretne kroki do tego, żeby do tego celu się dostać. Podsumowując, nadzieja to nie jest strategia, nie wierzcie w to, że samo się coś zrobi, nie. Wy musicie wziąć robotę w swoje ręce i zadbać o to, żeby było dobrze, czy to w kontekście ludzi, czy to w kontekście waszej kariery, czy to w kontekście sprzętu, softu, aplikacji, czegokolwiek. Jak widzicie, to ma zastosowanie bardzo szerokie i tym odcinkiem otwieramy nowy rok, gdzie będziemy się widzieć jak zawsze co 2 tygodnie o 8:00, więc zapisujcie się na newsletter, żebyście dostawali informacje o nowych odcinkach i co tam u nas, a planujemy jeszcze trochę atrakcji w tym roku, więc
bądźcie na bieżąco. Życzymy wam wszystkiego najlepszego w tym roku. Życzymy wam, żebyście dostrzegali te możliwości, które możecie złapać i na których realizację możecie mieć nadzieję, którą potem oczywiście przekształcicie w konkretny plan. Życzymy wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo cieszymy się, że jest was coraz więcej. Do usłyszenia jak zawsze co drugi wtorek o 8:00. Trzymajcie się. Cześć!